pojawiło się coś takiego jak wręcz chwalenie się tym, że skorzystało się z różnych zabiegów medycyny estetycznej. Co pani doktor na to? Czy to idzie w dobrym kierunku? Moja twarz zmieniła się niesamowicie, ograniczyła się mimika. Chcę to absolutnie wyeliminować u moich pacjentów. Nie chcę, żeby mieli takie błędy, jakie ja kiedyś na sobie popełniłam. Jakich kosmetyków należy używać, żeby wspomóc ten proces regeneracji naszej skóry właśnie po biostymulacji? Bardzo lubię i od wielu lat rekomenduję dermokosmetyki pod nazwą Cetaphil. Medycyna estetyczna de facto nie leczy. Ona może leczy duszę, ale nie leczy ciała. Młodości nie da się zachować i nie da się jej przywrócić. Sponsorem odcinka jest Galderma, niezależna firma dermatologiczna z ponad 30-letnim doświadczeniem w holistycznej opiece skóry. Galderma oferuje szeroki asortyment produktów najwyższej jakości. Chodzą słuchy, że... Tak zachowasz młodość. Ja nazywam się Aleksandra Rogowska-Lichnerowicz i jestem dziennikarką i prezenterką telewizyjną, a moją dzisiejszą gościnią jest... Małgorzata Ornatowska-Kapera. Jestem lekarką wykonującą zabiegi medycyny estetycznej od 25 lat w Krakowie w gabinecie Bonadea. Wspaniale, pani doktor, bardzo mi miło. My dzisiaj porozmawiamy o medycynie estetycznej, która ostatnimi czasy bardzo się rozwija, ale też o zabiegu, który jest absolutnym hitem, czyli o biostymulacji, ale także o tym, jak zadbać o naszą skórę na co dzień poprzez odpowiednie rytuały, poprzez odpowiednią pielęgnację. Faktem jest, że medycyna estetyczna rzeczywiście ostatnimi czasy rozwija się w błyskawicznym tempie, ale korzystać z niej trzeba w umiejętny i w bezpieczny sposób i to również będzie temat, o którym dzisiaj porozmawiamy, ale tak na rozgrzewkę. Pani doktor, co to takiego jest ta medycyna estetyczna i czym ona różni się od klasycznej dermatologii? Medycyna estetyczna to jest takie jedno z najmłodszych dzieci medycyny. Jest to w zasadzie branża, która rozwija się 30 lat, a tak prężnie powiedzmy od 20-25 lat. Czym różni się od dermatologii? Dermatologia leczy. Jest problem skórny, który należy wyleczyć. Natomiast medycyna estetyczna de facto nie leczy. Ona może leczy duszę, ale nie leczy ciała. Natomiast medycyna estetyczna stara się zrozumieć bardzo dobrze fizjologię procesu starzenia, żeby wejść w tą fizjologię i spowodować, spowolnienia nie spowoduje, ale spowodować zwolnienie procesu starzenia. Naszym ideałem byłoby zatrzymanie tego procesu. Wiadomo, że ono jest na tą wiedzę medyczną niemożliwe. Pani w tej profesji, tak jak pani wspomniała, jest już ponad 25 lat. Co się według pani zmieniło na przestrzeni tych lat? No i właśnie jakie są najnowsze trendy? Trendy zawsze się nowe będą pojawiać, ale te trendy, które teraz się na przykład bardzo szumnie nazywają stymulatorami, one są w medycynie estetycznej od bardzo długiego okresu czasu, tylko może te substancje aż tak nie były nazywane. Zmienił się bardzo niekorzystnie trend korzystania z zabiegów medycyny estetycznej. Na początku panie albo też panowie zgłaszali się tylko, żeby zrobić sobie jakiś jeden zabieg raz na jakiś okres czasu. Natomiast teraz stało się to na tyle popularne, że pacjentki niestety nadużywają zabiegów medycyny estetycznej. Szalenie boleje, szczególnie w młodych twarzach. Młodości nie da się zachować i nie da się jej przywrócić żadnym zabiegiem. W związku z tym, jak młoda, 20-letnia dziewczyna nadużywa zabiegów medycyny estetycznej, no niestety nie dodaje jej to uroku, ale bardzo postarza. I jest to szalenie przykre, bo potem mając te 30-40 lat, ona już do 20 lat nigdy nie wróci. To jak umiejętnie korzystać z tych walorów medycyny estetycznej, żeby właśnie uzyskać tylko korzyści, a nie tak jak pani doktor mówi, efekt, który jest niezamierzony, a tak naprawdę mówiąc wprost odwrotny? Moim zdaniem bardzo istotne jest, żeby trafić do odpowiedniego specjalisty. Ja jestem taką osobą, która nie zrobi tego zabiegu, który sobie pacjent życzy, jeżeli uważam, że mogłabym w jakikolwiek sposób zaszkodzić. Pacjent, przychodząc do lekarza z jakimkolwiek problemem, mówi, co mu dolega i lekarz znajduje terapię. Tak też powinno być w gabinecie medycyny estetycznej. Pacjent powinien przyjść i powiedzieć, co mu dokucza, a my powinniśmy znaleźć
znaleźć rozwiązanie dla jego problemu. I nadużywanie pewnych zabiegów powoduje ich kumulację. Kumulacja, szczególnie w młodych skórach, narasta, powodując zmianę rysów twarzy, ograniczenie mimiki, co niestety skutkuje na wiele lat w przyszłości. No i właśnie to jest bardzo ważny apel, żeby nie nadużywać tej medycyny, bo tak jak też pani doktor wspomniała, czasami nie zauważymy tego od razu, tylko te efekty, niekorzystne efekty będą widoczne dopiero po kilku czy kilkunastu latach, prawda? Ja nauczyłam się tego niestety, tych błędów na sobie, dlatego że rozpoczynając wiele lat przygodę z medycyną estetyczną, nie miałam odnośników, nie było badań klinicznych, nie było kolegów z branży, z którymi można by było porozmawiać i wymienić doświadczenia, nie było kongresów. To wszystko się dopiero powolutku rozwijało i wykonywały się pewne zabiegi do osiągnięcia efektów. Nie było efektu, robiło się kolejne, aż w pewnym momencie, co zauważyłam, moja twarz zmieniła się niesamowicie, ograniczyła się mimika i chcę to absolutnie wyeliminować u moich pacjentów i nie chcę, żeby mieli takie błędy, jakie ja kiedyś na sobie popełniłam. Ja myślę, że to jest wspaniałe i bardzo odważne z pani strony, że pani o tym mówi. A czy jest jakaś taka właśnie umowna granica wieku, kiedy powinniśmy zacząć korzystać z medycyny estetycznej? Czy tutaj pretekstem powinna być pierwsza zmarszczka, czy jednak już powinniśmy zacząć jakieś działania prewencyjne, mając 20 czy 25 lat? Prewencja jest zawsze najlepsza w każdej dziedzinie medycyny, więc w medycynie estetycznej też bardzo chętnie widzę młodego pacjenta. Zapraszam zawsze na rozmowę. Ta rozmowa nie musi się skończyć wcale jakimś zabiegiem, ale możemy sobie powiedzieć, na jakie rzeczy należy zwrócić uwagę, na jaką pielęgnację należy zwrócić uwagę, czego nie robić, bo zewnątrz pochodne czynniki starzenia są szalenie istotne i na to też pacjent powinien zwrócić uwagę. Poza tym czasem można już wdrożyć jakąś bardzo delikatną profilaktykę. Więc nie wiek tutaj jest wykładnikiem rozpoczęcia jakiejkolwiek terapii, ale kondycja tkanek. Wachlarz zabiegów jest bardzo duży, jeżeli chodzi o medycynę estetyczną. A co teraz jest na topie, jeżeli chodzi o zabiegi przeciwstarzeniowe? Wachlarz jest faktycznie potężny. Dlatego też zawsze proszę moje pacjentki, żeby nie przychodziły i nie mówiły, jaki zabieg one sobie życzą, żeby został wykonany. Im trudno jest dobrać zabieg, który sprosta ich oczekiwaniom. Dlatego ja lubię proponować, a decyzja pacjentki już pozostaje do właśnie wyboru, jaki ten zabieg wykonamy. Co jest w tej chwili modne? Modne to nie znaczy, że dobre i nie znaczy, że to musi być wykonane. Jeżeli przyjdzie klientka puszysta do zakładu krawieckiego i powie, że chce sukienkę mini, do której kupiła sobie buty na wysokim obcasie, prawdopodobnie nie będzie to najlepszy wybór, ponieważ to jest modne, to nie należy tego nosić. W związku z tym ja też chcę dobrać odpowiednią terapię nie do mody, tylko do tego, co ta pacjentka potrzebuje. To porozmawiajmy teraz o zabiegu, o którym wspomniałam na samym początku, który faktycznie nie dość, że jest modny, to też bardzo skuteczny, ale oczywiście też trzeba go odpowiednio dobrać do rodzaju skóry. Mam tutaj na myśli biostymulację. Na czym ten zabieg dokładnie polega? Biostymulacja to jest bardzo modne pojęcie faktycznie teraz, ale to pojęcie już jest obecne w medycynie estetycznej od wielu lat. Polega na tym, żeby wykrzesać własne siły organizmu do produkcji tego, co jest produkowane już w mniejszej ilości, czyli głównie chodzi nam o kolagen. Kolagen grupy pierwszej, bardzo ładnie nazwany kolagenem młodzieńczym. I tutaj muszę powiedzieć o moim ulubionym preparacie, który jest w medycynie stosowany od 26 lat. Jest to kwas L-polimlekowy. Jest to substancja, niektórzy powiedzą bezpieczna, niektórzy powiedzą owiana złymi mitami. No niestety to tak w życiu bywa, że czasem przypisze się jakąś złą łatkę i ta łatka za czymś idzie. Uważam, że to jest niezastąpiona substancja w medycynie estetycznej, ale też nie dla każdego. Ponieważ tej substancji nie można stosować w przypadku różnych chorób, między innymi chorób immunologicznych, które niestety teraz często się zdarzają.
I tutaj właśnie jest bardzo istotne, żeby z pacjentem rozmawiać. I medycyna estetyczna nie może być tylko rozmową o problemie estetycznym, ale też musi być rozmową o aktualnym stanie zdrowia. My musimy od pacjenta wyciągnąć te informacje. Pacjent czasem o tym nie wie. Wiele pacjentek ma chorobę Hashimoto. Przychodzą do gabinetu estetycznego. Choroba immunologiczna, mówi się, że jeżeli ona nie jest w ostrej fazie, nie jest przeciwwskazaniem do zabiegu stymulacyjnego. Ja jestem szalenie ostrożna. I dla mnie choroba każda immunologiczna jest przeciwwskazaniem do zabiegu z użyciem tego typu stymulatora jak kwas L-polimlekowy, dlatego że te powikłania mogą się zdarzyć nawet odlegle od momentu wykonania zabiegu. A jeżeli chodzi o rodzaj skóry, to dla jakiej skóry jest to idealny zabieg? To jest też bardzo dobre pytanie. To na pewno nie jest zabieg do twarzy pełnych. Bardzo duże, pełne, ciężkie twarze. To nie jest zabieg do kwasu polimlekowego. Idealną twarzą jest twarz szczupła, pociągła, z taką skórą rozciągliwą jak guma. Tutaj przykład siedzi naprzeciwko pani doktor. To jest idealna twarz do zabiegu z użyciem kwasu polimlekowego. No dobrze, to co ten składnik ma w sobie takiego wyjątkowego, że ostatnio tak bardzo zyskał na popularności? Bo wspomniała pani doktor, że on już w medycynie pojawił się 26 lat temu. W 1999 roku uzyskał FDA. Tak, ale teraz jest o nim bardzo głośno. Co go wyróżnia? Wyróżnia go skuteczność. Jest to preparat, który nie ma sobie równych. Jeżeli może być zastosowany, zostanie zastosowany dobrze i przy dobrej kwalifikacji daje efekty naturalne. Więc to jest chyba w tej chwili bardzo ważne. Zresztą ja staram się reklamować siebie jako lekarza, który stara się utrzymać efekty naturalne. Ja staram się nie zmieniać rysów twarzy. Źle bardzo współpracuje mi się z pacjentkami, które chcą tą twarz przerobić. Ja tego nie lubię i wręcz oficjalnie o tym mówię i staram się zawsze wytłumaczyć, dlaczego nie rekomenduję takiego wykonania. Jeżeli ktoś sobie zdecydowanie życzy, to niestety musi znaleźć innego specjalistę. Okej, czyli podsumowując, pacjentki, które powinny poddać się zabiegowi biostymulacji, to najczęściej są kobiety o szczupłych rysach twarzy z taką rozciągliwą skórą. A czy do tego zabiegu trzeba się jakoś odpowiednio przygotować, czy wystarczy umówić się na wizytę do gabinetu i po prostu poddać się? Wystarczy się umówić do gabinetu, bo to jest zabieg sam prosty w wykonaniu. Akurat idealny zabieg, dlatego że nie ma przeciwwskazań. Jest to zabieg dla osób uprawiających sport, dla osób wyjeżdżających na wakacje. Tutaj nie ma jakichś reżimów, które by mogły eliminować kogoś. Może się zdarzyć siniak, tak jak po każdym zabiegu, ale to nie jest nic takiego, co mogłoby wyeliminować pacjenta z codziennych czynności. Czy wystarczy jeden zabieg, czy potrzebna jest cała kuracja, żeby uzyskać ten wymarzony efekt? Ten materiał jest stymulatorem, więc podanie jednorazowe kwasu polimlekowego nie skutkuje efektem. Okay. I teraz pytanie, dlaczego my go stosujemy? Bo może być stosowany tylko i wyłącznie jako profilaktyka w skórze dobrej, którą chcemy utrzymać. I wtedy możemy zrobić ten zabieg jako zabieg jednorazowy, licząc się, że uzyskujemy tylko tą stymulację bez wzmożonego napięcia. Czyli wówczas to jest taki zabieg prewencyjny właśnie. Natomiast jeżeli przychodzi ktoś już z oznakami starzenia i musimy uzyskać to, co sculpture, to, co chcemy wyrzeźbić, to wtedy jeden zabieg nie wystarczy. I kiedyś była taka zasada złota, mówiąca, że tyle powtórzeń, ile dekad sobie dany osobnik liczy. Ja trochę odstępuję od tego, dlatego że są osoby starsze i mają bardzo dobrą kondycję tkanek, a są osoby młode i niestety ich kondycja nie jest idealna. W związku z tym tutaj nie mówię w ten sposób, ale 3 do 5 zabiegów zazwyczaj trzeba wykonać w odstępach. Najlepsze odstęp, jaki ja rekomenduję, to jest 2 miesiące pomiędzy zabiegami. Okej, a po jakim czasie widzimy efekty? Producent podaje, że efekty są widoczne mniej więcej po okresie 2 miesięcy. Natomiast, znaczy nie efekty pełne zabiegowe, ale że te efekty zaczynają się pojawiać. Ja jestem bardziej ostrożna i z mojej wieloletniej praktyki widzę, że te efekty naprawdę pojawiają się po 4., 6. miesiącu. Ale tak jak żebyśmy mówiły o pełnym efekcie, to zdecydowanie po 6. miesiącu. Czyli to jest świetny zabieg, ale jednak należy uzbroić się w cierpliwość. Jest to zabieg
zabieg zdecydowanie dla osób cierpliwych, ale to też jest zabieg dla osób, które nie chcą, żeby środowisko widziało efekty nagłych zmian, bo te zmiany będą zachodziły szalenie powoli i szalenie dyskretnie, ale będą zachodziły w sposób bardzo naturalny, bo to jest coś takiego, to jest takie rzeźbienie twarzy, takie naturalne napięcie, tak jakby chirurg plastyk wziął i tą skórę po prostu Czyli naturalny napiął. lifting. Tak, to jest zabieg, który ma imitować lifting twarzy. Okej, rozumiem. Czyli najmłodsza pacjentka, która przyszła do pani doktor do gabinetu i rzeczywiście miała wskazania, żeby skorzystać z tego zabiegu, to? Powiem, że 20 plus. Okej. Były to pacjentki 20-paroletnie. Zresztą chyba nie ma dnia, żebym ja tego zabiegu nie wykonywała. Są takie dni, że wykonuję kilka takich zabiegów. Są to zabiegi, które naprawdę przynoszą efekty. Stymulacja u każdej osoby jest inna. Jedna osoba zauważy tą stymulację błyskawicznie, nawet po tych 2 miesiącach i powie, proszę zobaczyć, ta skóra jest gęsta, fajna, sprężysta. Inna po 3-4 zabiegach mówi, ale nie o to chodziło, ja jeszcze w ogóle tego nie widzę. I wtedy ja z pełnym, czystym sumieniem mogę powiedzieć, proszę uzbroić się w cierpliwość. Nie zdarzyło mi się w tej całej mojej praktyce, żeby kwas L-polimlekowy nie zadziałał. Ale tutaj dodatkowym walorem jest to też, o czym powiedziała pani doktor, że ewentualnie może pojawić się jakiś mały siniaczek, ale tak naprawdę następnego dnia możemy przejść do swoich codziennych aktywności, bo tak naprawdę nie będzie widać śladu, że poddałyśmy się temu zabiegowi. W tej chwili zabiegi medycyny estetycznej praktycznie nie przynoszą żadnych takich ubocznych efektów, które by wymagały, że pacjentka pozostaje w domu. Jeżeli jest jakieś małe wynaczynienie, to naprawdę można je ukryć. Żeby osiągnąć ten idealny efekt, istotna jest też bardzo pielęgnacja po. Jakich kosmetyków należy używać, żeby wspomóc ten proces regeneracji naszej skóry właśnie po biostymulacji? Moje pacjentki są nieraz rozczarowane tym, co ja mówię, bo spodziewają się, że zacznę proponować marki z najwyższych półek, a ja czasem sprowadzam je zupełnie w inne terytorium. Bardzo lubię i od wielu lat rekomenduję dermokosmetyki pod nazwą Cetaphil. Uważam, że to jest znakomita linia, która bardzo dobrze utrzymuje nam barierę wodno-lipidową skóry. Zapewnia nam ten płaszcz ochronny, który powinien być na powierzchni naszej skóry. Preparaty nie są drogie. Naprawdę mogą być stosowane nie tylko do twarzy, do szyi, dekoltu, do dłoni, więc one są bardzo uniwersalne. Jest to krem na twarz i pod oczy i pacjentki tak się pytają i mówi pani, że to jest i na twarz, i pod oczy, i na twarz, i pod oczy. I ja mówię, bardzo proszę przekonać się. Moim ulubionym preparatem z tej całej linii Cetaphili, bo ta linia jest bardzo bogata i szeroka w tej chwili, jest Cetaphil PS lipoaktywny i jest to produkt, który wyprowadził wiele moich pacjentek z dermato z różnych problemów skórnych i faktycznie stosują i po pewnym czasie mówią, miała pani rację, jesteśmy bardzo zadowolone. Ja tutaj wiem akurat z autopsji, bo rzeczywiście tych kremów, tak jak pani doktor powiedziała, jest bardzo dużo, bo są i kremy na dzień, na noc, pod oczy, nawilżające, przeciwzmarszczkowe, ale faktycznie u mnie taki must have, który mam w torebce i mam w toaletce, to jest właśnie Cetaphil i też są różne wielkości, więc właśnie, tak, można zarówno sobie. można mieć w domu, zarówno można mieć też na podróż, więc rzeczywiście sprawdzają się. Zaraz jeszcze porozmawiamy o tej pielęgnacji domowej i o rytuałach, ale wracając jeszcze na chwilę do zabiegów. Biostymulacja to jest jeden z zabiegów, który działa przeciwstarzeniowo. A czy są jeszcze jakieś inne skuteczne alternatywy, które pani doktor by poleciła? Oczywiście, bo przecież oprócz samej stymulacji, która polega na wszczykiwaniu różnych produktów, mamy różne urządzenia, które znakomicie wpływają na prewencję. Tylko zawsze apeluję, nie zawsze ilość przekłada się na jakość. I też proszę moje pacjentki, żeby nie nadużywały zabiegów medycyny estetycznej, bo nieraz właśnie widzę odwrotne skutki.
Tak. Panie, które wykonują bardzo, bardzo dużo zabiegów, nie mają takich fajnych efektów, jak panie, które wykonują to z rozsądną częstotliwością. A rozsądna częstotliwość, oczywiście nie można założyć, że jest każda dla takiej samej osoby, ale jak już doprowadzimy skórę do odpowiedniej kondycji, to myślę, że 2 do 3 razy w roku to jest naprawdę wystarczająca częstotliwość, żeby zrobić jakiś zabieg estetyczny. I tutaj mamy lasery. To mamy całą wiązkę zabiegów laserowych, które jak najbardziej rekomenduję. Wprawdzie zabiegi laserowe wolę do skór starszych i rekomenduję je do skór starszych. Natomiast jako profilaktyka są również inne zabiegi, jak radiofrekwencja, która jest znakomitym zabiegiem, szczególnie w obszarze, który będzie się szybko starzał, czyli obszarze linii żuchwy, szyi i dekoltu. To są takie obszary, które będą kiedyś bardzo problematyczne. Twarz ma dużą zdolność regeneracyjną, więc jest prosto tą twarz w miarę szybko zregenerować. Z szyją i z dekoltem już tak nie jest. I ta regeneracja szyi i dekoltu jest bardzo, bardzo długa. W związku z czym proszę pamiętajmy, że medycyna estetyczna to nie tylko twarz, ale też szyja i dekolt. I tam też możemy stosować zabiegi biostymulacji. Padło hasło profilaktyka i tak sobie myślę, że to jest bardzo ważne hasło nie tylko w medycynie estetycznej, ale generalnie w medycynie i właśnie taką profilaktyką może być używanie różnych kremów i pielęgnacja i te rytuały, o których wspomniałam na samym początku. Jakby miała Pani ułożyć taki plan, jak należy o tą skórę dbać w najprostszy domowy sposób. Co powinniśmy robić rano, co powinniśmy robić w ciągu dnia, a jakich kremów czy masaży poddać się, jakim powinniśmy poddać się wieczorem. To co jest istotne, o czym należy pamiętać? Żyjemy w takim dość dużym biegu w tej chwili, w związku z tym też niewiele osób ma czas na jakieś długie rytuały. Co jest ważne? Ważna jest pielęgnacja, prawidłowa pielęgnacja, żeby tą twarz naprawdę umyć, żeby stosować dobre produkty do umycia twarzy. I tutaj też mamy znakomite produkty w linii Cetaphil. Są osoby, które lubią korzystać z wacika i zmyć wacikiem tą twarz. Inne lubią zapienić. Więc produkt Cetaphilu do mycia twarzy i zadowoli jedne panie i zadowoli drugie. Więc pamiętajmy o tym, że rano i wieczorem twarz powinna być bardzo dobrze umyta. Drugą podstawową rzeczą jest to, już powiedziałam na samym początku, że starzenie mamy zaprogramowane albo my genetycznie, to jest to wewnątrzpochodne starzenie, albo mamy czynniki zewnętrzne, które wpływają na proces starzenia. I tutaj jednym szalenie agresywnym jest promieniowanie. My przed tym promieniowaniem naprawdę nie zabezpieczymy się całkowicie, bo promieniowanie jest wszędzie. Ono jest nie tylko jak jesteśmy na zewnątrz, na słońcu, ale ono jest nawet teraz, Nawet prawda? takie urządzenie promieniuje, tak, prawda? W związku z czym ta pełna profilaktyka jest bardzo trudna. Jest ciężko zmywać makijaż co 2 godziny i zakładać nowy. Jest to praktycznie nierealne. Ale pamiętajmy o tym, żeby produkty, które stosujemy, miały przynajmniej ten filtr 30, jeżeli jesteśmy w pomieszczeniach. Jeżeli jesteśmy na zewnątrz i to jeszcze wykonujemy jakąś aktywność fizyczną, to na pewno powinien być 50. O tym pamiętajmy. Mówiłyśmy też o tym, że niektórzy nadużywają tej medycyny estetycznej i rzeczywiście ja jako dziennikarka dużo poruszam się w środowisku show biznesowym i zauważyłam taką tendencję, nie wiem czy pani doktor się ze mną zgodzi, że kiedyś gwiazdy chodziły po cichu do gabinetów medycyny estetycznej i rzeczywiście kiedy już decydowały się na jakiś zabieg, to nie chciały, żeby o tym szeroko mówiono. A teraz pojawiło się coś takiego jak wręcz chwalenie się tym, że skorzystało się z różnych zabiegów medycyny estetycznej. Co pani doktor na to? Czy to idzie w dobrym kierunku? Czy warto głośno powiedzieć stop? Nie można przeginać. To idzie w złym kierunku. Trzeba głośno powiedzieć stop, to idzie w zdecydowanie złym kierunku, bo my nie chcemy być przecież jakimiś takimi sobowtórami innych osób. Na szczęście już chyba to mija, że przychodziły pacjentki ze zdjęciem i prosiły, żeby wyglądać tak jak ta pani na tym zdjęciu, więc już chyba to zaczyna mijać, ale cieszy mnie też nowy trend, bo przychodzą pacjentki, które mają te twarze przerobione i proszą, że chcą wrócić do naturalności.
I to już zauważam coraz częściej. Trend to są dziewczyny takie 30+, które szalały z medycyną estetyczną, a w tej chwili widzą, że to nie jest dobry kierunek i w odpowiednim momencie to wstrzymują. Ja wiem, że pani doktor ma swoją etykę i jeżeli przyszłaby pacjentka bądź pacjent i powiedzieli, że chcą przejść potężną metamorfozę bądź transformację, to pani doktor by się na to po prostu nie zgodziła. A jak to jest w innych gabinetach medycyny estetycznej? Trudno mi powiedzieć, ale ja mam swoją estetykę twarzy i na pewno nie chciałabym zrobić coś, co mnie by się nie podobało. W związku z tym, jak przyjdzie pacjentka i wyobraża sobie, że wstrzyknę jej 2 albo 3 ml kwasu hialuronowego do ust, no to jest w głębokim błędzie, bo tego w życiu mi nie zrobiłam. Dlatego potrafię to wytłumaczyć i powiedzieć, dlaczego nie zrobię. I może ta osoba to zrozumie, przemyśli i w konsekwencji nie wykona takiego zabiegu. Czyli podsumowując nasze dzisiejsze spotkanie, najważniejsza jest pielęgnacja. Wiemy, jakich kosmetyków używać zarówno rano i wieczorem i który produkt należy mieć zawsze w torebce. I biostymulacja rzeczywiście jest świetnym zabiegiem, który potrafi działać przeciwstarzeniowo, prewencyjnie, odmłodzić naszą skórę, ale również trzeba się skonsultować z lekarzem, czy akurat nasza cera, nasza skóra są odpowiednie do tego zabiegu, czy jest odpowiedni czas, żeby z niego skorzystać, ale jeżeli tak, to potrafi on zdziałać cuda. Dokładnie tak i najważniejszy jest rozsądek i umiar. Tak jest. Nigdy skrajności nie są dobrym rozwiązaniem. Pani doktor, bardzo dziękuję za to spotkanie. Ja również dziękuję Państwu, że jesteście tutaj z nami i zachęcamy bardzo serdecznie do komentowania, prawda? Niech Państwo piszą, czy korzystacie z zabiegów medycyny estetycznej, jeżeli tak, to z jakich, czy mieliście okazję już być w gabinecie medycyny estetycznej i właśnie skorzystać z zabiegu, jakim jest biostymulacja. Także im więcej komentarzy, tym lepiej. Bardzo Wam dziękujemy i raz jeszcze wielkie dzięki, Pani doktor.